Witajcie, zabieramy Was do Piekar Śląskich, miasta z charakterem, serca Górnego Śląska. Miasto liczy ponad 51 000 mieszkańców, setki lat historii i posiada ciekawe miejsca, które naprawdę warto zobaczyć. Zapraszamy na spacer z nami po jego najciekawszych zakątkach. Zaczynamy! Spacer rozpoczynamy w Kamieniu, dzielnicy Piekar Śląskich, obok kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Budynek został konsekrowany w dniu 6 października 1277 roku, a parafia została erygowana 2 dni wcześniej, 4 października 1277 roku, przez ówczesnego biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa. Jest to najstarsza parafia wiejska na Śląsku. Był to kościół murowany z kamienia, miał 25 metrów długości, 12 metrów szerokości i mógł według starych opinii pomieścić około 400 osób. Fundatorem tego pierwszego kościoła w stylu romańskim był rycerz herbu Oksza, ojciec krakowskiego, a później wrocławskiego biskupa Lankera. Ten pierwszy kościół istniał przez przeszło 620 lat. Budowę nowego, większego kościoła rozpoczęto 1 marca 1898 roku, a 30 listopada 1899 roku nowy kościół został poświęcony. 10 czerwca 1904 roku odbyła się uroczysta konsekracja nowego kościoła. W okresie późniejszym przeprowadzono kilka modernizacji i zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi. Idziemy ulicą biskupa Lankera. Wzdłuż ulicy mijamy zadbane kamienice, punkty usługowe i miejsca związane z życiem lokalnej społeczności. Doszliśmy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo w ulicę Partyzantów i następnie w ulicę Jana Długosza. Znajduje się tutaj nietypowy schron bojowy zamaskowany w budynku cywilnym. Został on zbudowany w 1938 roku. Istnienie schronu utrzymywano w tajemnicy, dlatego strzelnice obiektu były zamaskowane drewnianymi okiennicami. Jego walorem miała być nie tylko siła ognia i solidna konstrukcja, ale raczej zaskoczenie przeciwnika. Schron w Piekarach Śląskich stanowi jeden z elementów tzw. obszaru warownego Śląsk, który został stworzony dla obrony polsko-niemieckiej granicy w latach 30. XX wieku. W pobliżu, dalej na ulicy Partyzantów, są kolejne schrony, a na terenie Piekar Śląskich znajdziemy ich jeszcze więcej. Po obejrzeniu wracamy na skrzyżowanie ulic i przechodzimy na ulicę Oświęcimską.
Przy ulicy Oświęcimskiej, przed Ośrodkiem Kultury, stoi pomnik po dawnej kopalni Andaluzja, do którego właśnie dochodzimy. Kopalnia została założona w 1903 roku z połączenia 4 pól górniczych. Wydobycie w nowym zakładzie rozpoczęto w 1912 roku. Następnie przez wiele lat kopalnia była miejscem pracy tysięcy górników i filarem lokalnej gospodarki. W czasach PRL-u Andaluzja należała do największych zakładów w regionie, a zatrudnienie wynosiło ponad 5000 osób. Zmiany nastąpiły jednak pod koniec XX wieku i w 1999 roku kopalnia węgla kamiennego Andaluzja spółka z.o.o. została postawiona w stan likwidacji, a w 2006 roku zapadła ostateczna decyzja o likwidacji zakładu. W następnych kilku latach wyburzano zabudowania kopalni. Dziś, choć hałdy węgla zniknęły, a szyby przestały pracować, ten pomnik, który widzieliśmy, jest cichym świadkiem epoki, która na trwałe wpisała się w tożsamość miasta i całego Śląska. Idziemy dalej ulicą Oświęcimską. Po chwili dochodzimy do Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach. Wchodzimy do tego parku. Już z daleka widzimy tężnię solankową. To urządzenie zostało zbudowane w 2021 roku. Podczas pobytu przy tężni solankowej mamy okazję przebywać w podobnym mikroklimacie, jaki jest w uzdrowiskach nadmorskich. Powstało miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Wpływa też ono na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia piekarzan. W parku znajduje się jeszcze pomnik ku czci poległych bohaterów w walce o wolność i demokrację w latach 1939–1945. Nazwa parku wzięła się od 3 bohaterów, którzy 18 listopada 1941 roku zostali powieszeni na 3 klonach. Byli to Józef Hadaś, Hubert Chatko i Teodor Toma. Z egzekucji zrobiono widowisko. Zebrano tutaj mieszkańców Brzozowic, młodzież szkolną oraz powstańców śląskich. Dzisiaj na drzewach w parku znajdziemy 3 tabliczki z ich nazwiskami i tablicą ku ich pamięci. Po pobycie w parku teleportujemy się na drugą stronę autostrady A1 na ulicę Wyszyńskiego. Tym sposobem znaleźliśmy się w dzielnicy Szarlej w Piekarach Śląskich. Ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piekarach Śląskich to jedna z ważniejszych arterii miasta. Biegnie ona od miejsca, gdzie się właśnie znajdujemy, do ulicy Bytomskiej. Zabudowa ulicy Wyszyńskiego jest zróżnicowana, jednak od razu widać, że jest bardziej gęsta niż widzieliśmy przed chwilą. Warto na tę ulicę zajrzeć, by poczuć prawdziwy klimat Piekar Śląskich. Nazwa dzielnicy pochodzi od demona Szaleja, który straszył górników pod ziemią.
W oddali przy równoległej ulicy Franciszka Żwirki widzimy kościół Trójcy Przenajświętszej. Został on zbudowany w 1933 roku. Jego styl architektoniczny to modernizm. Przechodzimy do niego i oglądamy ten budynek. Na kościelnej tablicy ogłoszeń widzimy informację o pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej, która będzie w dniu jutrzejszym. W dalszej części filmu będzie więcej informacji na temat tej pielgrzymki. Wracamy na ulicę Wyszyńskiego i idziemy nią aż do ulicy Bytomskiej. Doszliśmy do ulicy Bytomskiej. Z drugiej strony ulicy widzimy Plac Noblistów Śląskich. Jest to taki piekarski ryneczek. Jest to przestrzeń zaprojektowana z myślą o mieszkańcach, spacerowiczach i tych, którzy cenią chwilę wytchnienia w miejskim otoczeniu. Plac upamiętnia wybitnych Ślązaków, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. To hołd dla nauki, kultury i dziedzictwa regionu. Symbol dumy z ludzi, którzy dzięki swojej pracy i talentowi zapisali się w historii nie tylko Śląska, ale i całego świata. Na Śląsku urodziło się 11 noblistów, z czego 3 w granicach obecnego województwa śląskiego. Skręcamy w ulicę Bytomską i idziemy nią w kierunku Bazyliki Najświętszej Maryi Panny i Świętego Bartłomieja. Doszliśmy do pomnika Wawrzyńca Hajdy. Był on polskim działaczem ludowym i poetą. Urodził się 8 sierpnia 1844 roku. Gdy skończył 14 lat, rozpoczął pracę w kopalni węgla kamiennego. W 1873 roku stracił wzrok na skutek przedwczesnego wybuchu dynamitu. Jego dorobek artystyczny obejmuje 200 utworów poetyckich o treści religijnej i patriotycznej. Skręcamy do Parku Wolności. To miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogą znaleźć chwilę spokoju. W centralnej części parku znajduje się pomnik dedykowany upamiętnieniu bohaterom poległym w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie. W
parku jest jeszcze plac zabaw dla dzieci. Z drugiej strony ulicy Bytomskiej dostrzegamy krzyż przydrożny. Idziemy dalej ulicą Bytomską. Pierwsza wzmianka o osadzie Piekary pochodzi z dokumentu z 2 października 1277 roku. To ten sam dokument o kościele w kamieniu, tym pokazanym na początku tego filmu. W XVII i XVIII wieku zaczęła się upowszechniać nazwa Wielkie Piekary oraz Niemieckie Piekary. Na przestrzeni tego okresu osada przeżywała bujny rozwój kulturowy i gospodarczy związany z kultem Matki Bożej Piekarskiej. Prawa miejskie Piekary Śląskie uzyskały w 1947 roku. Zbliżamy się do Kalwarii Piekarskiej. Na jej terenie znajdziemy 15 kaplic różańcowych, stację drogi krzyżowej, kościół kalwaryjski i kilka innych kaplic. W niedalekiej przyszłości na tym kanale ukaże się oddzielny film poświęcony tej Kalwarii. W sobotę pod wieczór plac przy wejściu na Kalwarię został wykorzystany na miejsce wiecu jednego z kandydatów na prezydenta Polski. Karol! Ale tym razem z synem! Ja chcę z wami zdjęcie! To będzie umiejętnie! Mama jeszcze. Trzymaliśmy się nie uda. Dzięki, trzymajcie się. Przepraszam, więcej miejsca. Bardzo proszę Państwa, więcej miejsca. Bo... Kiedyś w Piekarach jeździły tramwaje. Piekary uzyskały pierwsze połączenie tramwajowe 25 kwietnia 1894 roku i jeździły tutaj do 1979 roku, kiedy zlikwidowano odcinek Piekary Śląskie Szarlej. W 2006 roku zlikwidowano ostatnią linię na odcinku Bytom-Brzeziny. Dzisiaj po tramwajach pozostała ta tablica i fragment torów w chodniku. Doszliśmy do Bazyliki Piekarskiej, czyli parafii imienia Najświętszej Marii Panny i świętego Bartłomieja. Wchodzimy na górę. Zanim wejdziemy do środka bazyliki, obejdziemy ją dookoła. Wokół niej rozmieszczone są kaplice świętego Sebastiana, świętego Rafała, świętego Franciszka Ksawerego, Matki Bożej Lekarki i kaplica Ecce Homo.
Obok jest także Rajski Plac, wokół którego są rozmieszczone stacje drogi krzyżowej. Kaplica Świętego Sebastiana. Rajski Plac. Kaplica Świętego Rafała. Kaplica Świętego Franciszka Ksawerego. Kaplica Matki Bożej Lekarki. Kaplica Ecce Homo. Wchodzimy do środka bazyliki. Niestety, cudowny obraz jest przesłonięty obecnie rusztowaniem, co uniemożliwia sfilmowanie jego w całości. Udało się jednak sfilmować go częściowo. Osada Piekary od 1303 roku posiadała niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła. W bocznym ołtarzu mieścił się wizerunek Maryi Panny nieznanego autorstwa. Informacje o cudowności tego obrazu rozpoczęły się od XVII wieku, kiedy w 1659 roku przeniesiono go do ołtarza głównego. Nastąpiły wtedy liczne przypadki cudownych uzdrowień. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza i pielgrzymi z miasta udali się z pielgrzymką pod obraz Matki Bożej. Gdy wracali, zaraza zaczęła ustępować. W 1680 roku wybuchła zaraza w Pradze i cesarz Leopold I Habsburg zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu do Pragi. Przywieziono go, zaraza ustąpiła, a arcybiskup praski potwierdził urzędowo cudowność obrazu. 20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski przed wyruszeniem pod Wiedeń przybył do Piekar. Modlił się, wysłuchał mszy,
i przed obrazem Matki Bożej prosił o zwycięstwo. W 1702 roku zaistniało niebezpieczeństwo związane z walkami religijnymi i obraz wywieziono do kościoła Świętego Krzyża w Opolu, gdzie znajduje się do dzisiaj. Tutaj w Piekarach jest jego kopia. W XIX wieku zaistniała potrzeba zbudowania większego kościoła. Nowy kościół konsekrowano 22 sierpnia 1849 roku. Kościół zbudowano w stylu neoromańskim. Właśnie go oglądamy. Następnego dnia, w ostatnią niedzielę maja, jest dzień stanowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Ponad 100 000 mężczyzn gromadzi się na uroczystej mszy na Piekarskim Wzgórzu. Jest to cudowne miejsce, gdzie można poczuć śląskość ojca z synem i tradycję. To miejsce często odwiedzał kardynał Karol Wojtyła. Przechodzimy teraz przez to wzgórze kalwaryjne. Pielgrzymka mężczyzn odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja. To wydarzenie o wielkim znaczeniu religijnym, społecznym i historycznym. Mężczyźni, ojcowie, synowie, dziadkowie maszerują pieszo, niosąc swoje intencje, troski, modlitwy o zdrowie, pokój i siłę w codziennym życiu. To nie jest tylko gest wiary, ale i znak przywiązania do tradycji, do wartości rodzinnych i do Matki Bożej Piekarskiej, zwanej Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Po 15 sierpnia odbywa się podobna pielgrzymka kobiet. To czas, gdy kobiety z całego Śląska gromadzą się, by modlić się o dobro rodzin, miłość, wytrwałość, wiarę i opiekę Matki Bożej. Wiele z nich przychodzi w strojach regionalnych, niosąc barwne kwiaty i sztandary. Pielgrzymka kobiet jest pełna radości, ale też głębokiego zamyślenia. To manifestacja duchowej siły i oddania. Obie pielgrzymki mają charakter nie tylko religijny, ale i społeczny. Tradycyjnie uczestniczą w nich biskupi, duchowieństwo, przedstawiciele władz, a homilie wygłaszane podczas uroczystych mszy świętych poruszają ważne tematy życia rodzinnego, pracy, sprawiedliwości społecznej, pokoju i tożsamości narodowej. To tutaj swoje ważne słowa kierował do wiernych Karol Wojtyła, jeszcze jako arcybiskup krakowski, zanim został papieżem. Jego kazania w Piekarach miały ogromne znaczenie i zapisały się na kartach historii Polski. Pielgrzymki do Piekar to nie tylko religijna tradycja, to także spotkanie ludzi, wspólna modlitwa, wzmacnianie więzi rodzinnych i międzyludzkich. Wielu uczestników mówi, że nie wyobraża sobie roku bez tej drogi, że to ich duchowy obowiązek, ale też źródło siły na kolejne miesiące.
Idziemy ulicami Wojska Polskiego, Wyzwolenia i do Kopca Wyzwolenia zobaczyć jeszcze jedną atrakcję piekar. Właśnie doszliśmy do tej atrakcji. Jest to oczywiście Kopiec Wyzwolenia. Wejdziemy na niego. Kopiec usypany został w latach 1932-1937 dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15. rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Stał się symbolem walki o polskość i pamiątką walk powstańców śląskich. Pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.